Cześć. Jest początek marca. Dokładnie 1 marca wracamy do normalnej, systematycznego nagrywania, publikowania odcinków co środa. Po prostu na Zezolu teraz będą już co środa odcinki. Zdeczko zwalniam. I tak się złożyło, że po prostu dzisiaj jeszcze tak na rozpoczęcie znowu się widzimy tak w OBS-ie tutaj. Bo chcę wam przedstawić 5 propozycji dysków M2 terabajtowych. Bo też dla siebie coś szukam. Więc to będą, tak jak mówię, 1 terabajt w dobrej cenie, bo myślę, że w granicach 500 zł dosyć ciekawe propozycje. Cena do jakości, do osiągów myślę, że jest spoko. Pierwszy dysk, który mogliście u mnie widzieć w zestawach proponowanych, ten lub wersję tańszą za 100 zł, bo jeszcze jest tańsza troszeczkę, która ma 5000 i 4000 tutaj transferem prędkości. Tu jest odczyt, jest 7300 i 6300 zapis. Do tych prędkości można osiągnąć. Tylko to jest 4.0, żeby musi mieć odpowiednie gniazdo na płycie głównej. Ale już jest zacnie. Tu wychodzi można powiedzieć 2 zł za giga. Dobrze mówię? Mniejsza o to. Bardzo dobry cenowo. Tak, 2 zł, jak dobrze mówię, za 1 gigabajt. Przy takich prędkościach jest zacnie. Tym bardziej, że 2-terabajtowy dysk kosztuje niecałe 1000 zł. To jest dobry wynik, bo mam już inne propozycje. Naprawdę bardzo ciekawy, bardzo fajny dysk. Ja zawsze byłem troszeczkę za inną marką, ale przy tych parametrach, przy tej cenie naprawdę zastanawiam się, żeby go wziąć dla siebie do komputera, ten dysk. Bo jest zacny ten SN850X model. Bo jeszcze jest chyba 700 coś ten drugi, który jest tańszy o 100. Można go kupić i on ma po prostu troszeczkę tutaj mniejsze te transfery. Chociaż wielu z was one wystarczą. Na codziennie będziecie komfortowo na nim pracować, czy oglądać filmy, czy grać. Myślę, że nie będzie problemu, ale wiem, że są tacy, którzy dołożą tą 100. Ja też bym dołożył, żeby już mieć tego typu transfery, bo różnica jest dosyć spora. To tak już mówię. Drugim dyskiem, nad którym się zastanawiam, który zawsze chciałem mieć, tylko one były drogie, teraz już jest sporo taniej, bo on kosztuje 480 zł, nawet jak jest za 550 zł bez promocji, to jest Samsunga dysk. Tylko zobaczcie, tutaj już troszeczkę są niższe, ale tak, tutaj 300 MB, tu 1300 MB zapis, więc bym się zastanawiał, bo te dyski są dosyć solidne, dobre mają te kontrolery, więc tu już mam mankament, który wybrać. Jakbym brał, to któryś z tych dwóch, myślę, chociaż są jeszcze inne propozycje. Gigabyte bardzo fajną propozycję wypuścił, bo zobaczcie, tutaj są już też bardzo dobre parametry, dobre transfery, tak niemal tak jak w Samsungu. Zobaczmy. Tu jest zapis 50 MB szybszy. A cena normalna rynkowa jest taka sama, bo Samsung jest na promocji, czyli 549 zł, więc tutaj bym się zastanawiał. Możliwe ze względu na to, że mam płytę gigabajta Aorus Master, to już nieistotne. Nie wiem, czy stylistycznie, wyglądowo bym nie poszedł w tego. Ja bym miał wybierać między Samsungiem
A gigabajtem nie wiem, czym nie wziął tego gigabajta, ale tylko ze względu na wygląd, stylistycznie. Żeby go zamontować sobie na płycie i już mieć tą samą praktycznie markę. Dobrze, następnym dyskiem ciekawym, który już tutaj jest, ma troszeczkę wyższe parametry, chociaż ten na razie wszystkie bije na głowę. Ten jest tyle ciekawy, że on jest dobrą promocją i ma radiator. Transfery są ok, nawet więcej dla większości to jest cenowo, więc tu jest radiator. Może to kogoś zastanowi. I tu się jest czwarta propozycja. Piątą propozycję, którą mam dla was, praktycznie to jest to samo, to tamten Corsair, tylko ten ma bardziej masywny radiator. Też go pokazuję wam, że coś takiego jest teraz na rynku. Dosyć ciekawe, o dobrych transferach. Myślałem, że wam jeszcze pokażę tu Team Grupa. Dyski, które są ok, w porządku, super dyskami, bo sam testowałem u siebie. Tylko z tym, że chciałem tu pokazać wam stosunek ceny do transferów, do jakości. Chciałem wam pokazać coś ciekawego. Naprawdę tu są duże transfery zapisu, odczytu. Te dyski moim zdaniem najlepiej póki co te zestawienie wypada. Jak chodzi cena plus to, co dostajemy, otrzymujemy. Team Grupy w swojej cenie, tyle co one kosztują, są rewelacyjne, naprawdę. I nie wiem, czy dostaniemy z tymi transferami w takich cenach dyski, jak one są. W stosunku do konkurencji naprawdę cenowo wypadają konkurencyjnie. Tylko z tym, że tutaj to nie było miejsca na te dyski w tym zestawieniu. Mówię o tym, bo testowałem 2 dyski. Macie te testy na moim kanale, tam sobie poszukacie. Są materiały przygotowane z testem 2 modeli dysków od Team Grupa. M2 i jeszcze też jest, już nie wspomnę o pamięci RAM i o dysku SSD SATA. Jest jeden dysk fajny też. Więc można sobie zobaczyć, poszperać. Na razie, cześć, pa, zostawcie łapę, zasubskrybujcie kanał i myślę, za tydzień już wrócimy do normalności, bo już mi się remont powinien zakończyć w domu. Bo już sobie powolutku będę przygotowywał coś takiego, żeby w następnym tygodniu pod koniec, to znaczy w tym tygodniu pod koniec ogarnąć, nagrać lub zaraz na początku, bo akurat poniedziałek, wtorek, środa będę miał też czas, żeby to dobrze ogarnąć na środę odcinek. I już normalny odcinki co środę.